Taki ładny Fendt tutaj na placu stoi. Widzę, że Michał przy nim klęczy, więc podejdę, zapytam, zobaczę, co on tutaj robi, ten Fendt na tym placu. Cześć Michał. Cześć Dawid, powitać Cię serdecznie. Słuchaj, co to za maszyna taka ładna na tym placu stoi? A no widzisz, i znowu musimy się odnieść do naszej strony www.Korbanek, maszyny nowe i używane, a tam znajdziemy coś ciekawego dla siebie. Tam znajdziemy dużo maszyn. Dużo maszyn, tak zwane okazje. I to nie, tak potocznie mówiąc, okazje. Bardzo ciekawe propozycje mamy dla Państwa, jeśli chodzi o maszyny tak zwane pochodzące z drugiej ręki. Tak jest. Dokładnie, i są to kombajny prostsze, nasze rodzime Bizony, ale i różne inne marki, które bierzemy w rozliczeniu, tak, bo taki mamy program, czy taki mamy system, że jeśli klient wyraża chęć od nas zakupu nowego kombajnu Rostelmash, to jesteśmy w stanie na dogodnych dla klienta warunkach przyjąć jego używany kombajn w rozliczeniu. I też takowe maszyny pochodzące z rozliczenia mamy do dalszej odsprzedaży. Tutaj akurat mamy kombajn marki Premium, mianowicie Fendt, i to dość duży model, bo 8370P. Jest to kombajn pochodzący od naszego dobrego, stałego klienta, który sporo maszyn od nas nakupił. Jeśli chodzi o maszyny żniwne, maszyny uprawowe, ciągniki, oczywiście kombajn, jak i inne maszyny u tego klienta były pod stałym nadzorem serwisu, także one nie są w jakiś sposób zaniedbane, a wręcz na bieżąco serwisowane i przeglądane. Także ten klient zawsze nasz serwis zapraszał grubo przed sezonem, aby na spokojnie kombajn był przejrzany, przesmarowany, no i wiadomo, co tam go bolało, no to musiał mieć naprawione. Czyli historię tych maszyn znamy. O, dokładnie. Bardzo dobrze, żeś to ujął, bo klienci nowi bardzo często pytają, czy my znamy, czy my wiemy o tej historii danej maszyny, a zwłaszcza kombajnu, no bo co by nie mówić, to jest maszyna złożona, skomplikowana, sporo przekładni, pasków, tego, nie? Tak. Jaka tam była historia, co się działo, czy on czasem nie był po jakiejś też tam, nie wiem, po utopieniach, gdzie był wyciągany, szarpany, nie? Dokładnie. Czy też z niewiadomego źródła pochodzenia, czy też nie wiadomo do końca ile motogodzin przepracowane. Natomiast tutaj maszyny będące u nas w tej ofercie specjalnej charakteryzują się tym, że posiadamy tą wiedzę i faktycznie przedstawiamy ten stan, jaki ma miejsce, nie? Czyli tu nie jest tak, że zdarza się, jak nie będę mówił handlarzy potocznych, gdzie w cudowny sposób przybywa ta maszyna z zagranicy i ona się tam odmłodzi, jeśli chodzi o aspekt motogodzin. Tak jest. U nas, jeżeli na przykład, czy to ciągnik z drugich rąk, czy coś takiego posiada 14 na przykład tysięcy motogodzin, to my wskazujemy, że te 14 tysięcy motogodzin ten ciągnik posiada i na przykład oczywiście w jakiś tam sposób porozumienia jesteśmy nawet w stanie udzielić gwarancję na taką maszynę używaną, a to oznacza, że jesteśmy takim pewnym graczem, pewnym sprzedawcą, gdzie można od nas zakupić z takim bardziej spokojem, że wiemy, że ta maszyna nam posłuży i w razie jakichś odpukać niemalowane, coś się wydarzy, to służymy pomocą. Nie? Michał, tak opowiadamy o tym kombajnie, o pewnej historii, to chodźmy, pokażmy, jak ten kombajn naprawdę wygląda. Sam przód już na dzień dobry jest ciekawym rozwiązaniem. Jest to header szerokości blisko 7 metrów, dokładnie 6,8. Oczywiście układ kosy na Schumacherze, bo to już dzisiaj wszyscy mają, ale co jest tutaj ciekawego, to seria headerów Power Flow, a to oznacza, że header jest oparty na takich taśmach wciągających. To nam umożliwia systematyczność wciągania materiału, zboża, rzepaków, czy to długosłomowych nade wszystko, jak rzepaku, żyta, pszen żyta, ale powiem tak, jest to wskazane rozwiązanie nawet przy tradycyjnych zbożach, ponieważ układ
układ i układanie się samych roślin w kierunku, że tak powiem, omotu umożliwia do kilkunastu procent przyspieszenia, że tak powiem, w pochłanianiu tego materiału i omuceniu go, nie? Czyli kombajn jest jeszcze bardziej wydajny. Jeszcze bardziej wydajny dzięki tym rozwiązaniom, nie? Oczywiście ułatwia to, można powiedzieć, przezbrojenie, jeśli chodzi o rzepak, bo nie musimy tutaj dokładać żadnego stołu do rzepaku, ani, że tak powiem, innych elementów. Tak naprawdę dzioby, czyli fachowo mówiąc rozdzielacze łanów, które też tu widzimy są fajnie łamane do transportu, wymontowujemy je, a w to miejsce wstawiamy, Dawidzie, kosy elektryczne, które mamy niezależnie załączane, rozłączane z kabiny operatora. Czyli szybkie przezbrojenie na rzepak. Dokładnie tak. Mało tego, jak już jesteśmy na przodzie, może to by było można wspomnieć w kabinie, ale bardzo ciekawym rozwiązaniem tego kombajnu, bo to już jest taka półka high kombajnów, można rzec. Mamy tutaj takie rozwiązanie jak Constance Flow. Nie wiem, czy spotkałeś się z czymś takim, jak żeście tam kosili, bo wiem, że ty te żniwa intensywnie żeś przepracowały, miałeś styczność z wieloma markami. Tak jest. Constance Flow to jest taki system, który nam umożliwia optymalne, że tak powiem, wykorzystanie mocy i przerobu kombajnu, ponieważ kombajn sam nam dopasowywuje prędkość do ilości materiału, do możliwości jego przerobu. Także ten system umożliwia nam to, że kombajnu nie jesteśmy w stanie zadusić, ani nie popędzimy gdzieś tam z automatu zbyt szybko, żeby nam generowały się jakieś spore straty. Dokładnie. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Zaznaczmy, że kombajn też jest już kilkuletni, a dokładnie to już będzie 10-letni, bo jak dobrze pamiętam, to jest 2011. z 2011 roku. Natomiast jeśli chodzi o samą myśl technologiczną i tak dalej, no to na tle innych marek to jest bardzo wysoko usytuowane. Ten model i przedstawiający wiele ciekawych i takich nowoczesnych rozwiązań, które tutaj są zastosowane. Nie? No tak jak chociażby ten Constance Flow. Nie? Generalnie kombajn jest oparty na dużym, mocnym silniku Sisu Akko Power o mocy blisko 380 koni. Bardzo oszczędne jednostki, montowane no, w zasadzie we wszystkich modelach w tamtym czasie kombajnów Fendt. I co? No, bardzo ciekawą sprawą tutaj jest, że kombajn posiada 8 klawiszy. Tak. No, przepraszam, tak przeskakuję troszeczkę z samego headeru jakby do samego tyłu kombajnu, natomiast jest to ciekawe rozwiązanie, niespotykane, bo mimo wszystko większość kombajnów, nawet bardzo wydajnych, kończy się na 6 klawiszach. Natomiast no, tutaj mamy taki system 8-klawiszowy, specjalnie ukształtowany wał korbowy, na którym się znajdują te klawisze, powoduje niesamowitą wydajność, że tak powiem, tej części kombajnu, jeśli chodzi o separację, i w ten czas tak naprawdę nie mamy obaw, że gdzieś te straty na wytrząsaczach są generowane. Wskakując w środek, czyli w serce kombajnu, tak naprawdę możemy sobie otworzyć, zobaczyć, jaki jest stan tej maszyny. Można sobie to wszystko sprawdzić, zobaczyć. Podejdź sobie, Dawid, zobacz, że kombajn To już nie jest bizon, ci powiem. No, to nie jest bizon, nie? Mamy tu trochę rozwiązań. Może wyglądać to na pozór rzeczy jakby no, skomplikowanie, albo na pewno bardziej skomplikowanie niż w bizonie. Natomiast tak naprawdę mamy tutaj dość prosty układ obłotowy, bo tak naprawdę mamy główny bęben o średnicy 600 mm, mamy odrzutnik i mamy tak zwany separator kolejnie, na który trafiają, wiadomo, niedomłoty. I teraz tak, jeśli chodzi o rozwiązania, na dzisiaj byśmy powiedzieli, że 600 mm to nie jest jakiś tam kosmos wielkościowy, tak, bo wiemy z kolei, że Rostelmash ma bęben o średnicy, jak dobrze pamiętam, 800 mm. Dokładnie, czyli jest takim pionierem, jeśli chodzi o wielkość. Nie? I to powoduje, że jest ta duża siła bezwładności i wtedy nam kombajn, ciężko nam go zapchać. Dokładnie, po prostu, tak. Natomiast z takiej ciekawostki powiem Ci, że Fendt tutaj, mimo na przykład, że ma średnicę 600,
ale na przykład zastosował rozwiązanie takie, że na wewnętrznych częściach cep montuje dodatkowe obciążniki. Słuchaj, i on jest mniejszej średnicy, ale jak zapytamy o ten moment bezwładności, to też jest spory. No bo powiedzmy, jak mamy zamontowane te obciążniki, jak on nam się już bujnie wejdzie na te obroty, to ta siła bezwładności też jest przeogromna. Dokładnie. I to jest jakby jego patentem na tą kwestię, nie? Dobra. Zamykamy tą stronę. Widzimy wizualnie, kombajn też jest w bardzo dobrym stanie. On nie jest poniszczony, nie jest pogięty, Tak. nie jest uderzony, nie? Co? Na szybko zerkniemy, jak Do wygląda silnika, stan jak to tam silnika. wygląda. Silnik jest też dość duży. Tak, silnik jest potężny, tak jak mówiliśmy, mocy 380 koni. Zapraszam Cię, Dawidzie. Już idę. Nie bój się, nie spadniesz. Widziałem, że tam po tych maszynach, po tych kombajnach tam też skakałeś. Na szybko tutaj sobie zerkniemy. Zobacz, silniczek jak na maszynę 10-letnią, bardzo zadbany, czysty, Suchy. suchutki, zero wypotów. Mało tego, powiem Ci, całą hydraulikę jak przejrzysz, bo mamy tu ogrom pomp zasilających, oczywiście główny hydrostat i tak dalej, nie ma nigdzie praktycznie żadnych przecieków, nie? Dokładnie. Żadnych nawet zapoceń, także no, to jest też niebywały atut tej Potężne tej maszyny. chłodnice. Oczywiście. Dobra, biegnijmy dalej. Oczywiście standardem już na dzisiaj jest siekacz słomy ze strumienicą czy kierownicą, zwał jak zwał. Oczywiście ten kombajn jest dodatkowo wyposażony w rozrzutnik plew. Teraz jest zamontowany w taki sposób, że on te plewy rozrzuca, natomiast możemy sobie to w szybki sposób podnieść. Oczywiście napęd hydrauliczny. Teraz mamy dostęp do bardzo potężnej powierzchni sitowej. Widzimy sita w stanie idealnym. Zero jakichś lameli wyrzuconych, coś takiego, jakichś braków, nie ma nic. Co tutaj mamy z tej strony, Dawid? Lewa strona, no tutaj mamy skrzynki sterujące i po części zamontowane moduły. To tak na pokrótko. Co? Zapraszam Ciebie do kabiny. Idźmy do kabiny. Zajrzymy. Wydaje mi się, że tutaj będzie potężne centrum dowodzenia w tej kabinie. Także powiem Ci, też możesz zasiąść, jest siodełko. Kabina może nie jest najpotężniejsza, natomiast jest mocno skompresowane, to wszystko wygodne. Oczywiście standardowo joystick, który nam umożliwia kompleksowe sterowanie, głównie zespołem żniwnym, jak rurą wysypową, napędem rury wysypowej. Oczywiście cały podłokietnik chodzi razem z siedzeniem, więc to jest no, mocno fajne, mocno wygodne. I co? Sterownik czy pulpit sterujący, tak zwany Field Star, który nam umożliwia podgląd pod wszelkie parametry kombajnu, ale i regulację, łącznie z regulacją elektryczną sit, którą ten kombajn ma, nie? Dokładnie. Także to już jest kombajn, no takiej, powiedzmy sobie szczerze, high technologia, tak po młodzieżowemu Tak jest. rzućmy hasło. Uważam, że no z grubsza, bo nie da się, że tak powiem, przez tą chwilę powiedzieć wszystkiego. Najważniejsze rzeczy tak odnośnie i rozwiązań technologicznych i samego stanu Państwu jakoś tam przedstawiliśmy. Dokładnie. W razie oczywiście pytań służymy odpowiedziami, można je zadawać poprzez komentarze pod filmem. Oczywiście można się bezpośrednio do nas odezwać. Mamy numery telefonów, na które można się dodzwonić i pod którymi można uzyskać profesjonalnej już dokładnej wiedzy. Nie wiem, czy o jakichś dodatkowych parametrach technicznych, czy o samej cenie kombajnu i tak dalej. Także bardzo zapraszamy do kontaktu. Mnóstwo informacji jest też na stronie. Jest na stronie. Korbanek. Tak jest, www.korbanek, tak jak Dawid mówisz, maszyny nowe i używane. Mamy tam przedstawione zdjęcia tego kombajnu, dokładnie tego egzemplarzu, no, główne parametry też, także jak najbardziej zapraszamy do oglądania, do komentowania.
I tyle, nie? Tyle. To co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy do zakupów. Tak jest.